Hej, witam Was na swoim kanale. Ja jestem Paulina i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak na szydełku wykonać ten sweterek. Więc jeżeli interesuje Was taki film i chcecie, żeby ich było więcej na moim kanale, to pamiętajcie o subskrypcjach, o łapkach i o komentarzach. Te trzy rzeczy są mi potrzebne do tego, żeby mój kanał mógł się rozwijać, więc bardzo Was proszę, nie zapominajcie o tym. Sweterek wykonamy włóczką od firmy Hobby. Nie mam już żadnego motka, więc pokazuję Wam tylko etykietę. To jest włóczka Mohair Delight i ile zużyłam motków i czego potrzebujemy do wykonania tego sweterka, znajdziecie w opisie na dole. I na dole znajdziecie również dokładne wymiary i wszystko inne, czego potrzebujecie, więc zaglądajcie tam. No i zapraszam Was już do oglądania. I zaczniemy od wykonania dwóch takich właśnie paneli. I chcę Wam na początku powiedzieć o wymiarach, ile będziemy robić rzędów, jak to wszystko będziemy robić, po to, żebyście sobie to wszystko zapisali, a później zmodyfikowali rozmiar pod siebie. Ja noszę zazwyczaj na górze rozmiar S na M, a tutaj będziemy robić całkiem spory oversize. Dlatego, że tutaj mamy całkowitą szerokość 72 cm i mamy 24 cm na jedno ramię, 24 cm na golf i 24 cm na drugie ramię. I będziemy robić 26 rzędów, 25 rzędów, 26 rzędów, czyli łącznie 77 rzędów, więc tutaj od razu zapisujcie to i później modyfikujcie to pod siebie. Będziemy robić parzystą ilość rzędów plus nieparzystą plus parzystą. I teraz tak, całkowita długość mojego sweterka, jak to zwykle u mnie bywa, jest dość krótka, bo od ramienia w dół mamy 46 cm. Mierzone od golfu w dół to jest 52 cm, czyli mamy 6 cm na sam golf. Więc jeżeli Wy będziecie chcieli zrobić golf taki do wywijania, no to będziecie musieli zrobić tutaj od razu więcej oczek. Żeby sobie troszeczkę ułatwić, no to ja już tutaj zaczęłam, czyli mam tak jakby już to jedno ramię, więc ten początek pokażę Wam na takim krótszym odcinku, wytłumaczę Wam wszystko, a jak już będziemy przy golfie, no to już całą resztę sobie będziemy robić wspólnie. Zaczynamy od tego, że odwijamy sobie trochę tej włóczki, tak żeby nam starczyło na zszycie boku sweterka. I teraz spinamy to markerem. I robimy pętelkę. I zwykle, kiedy pracujemy ściegiem cytrynowym, to zaczynamy od parzystej ilości oczek. Tutaj wyjątkowo zaczniemy od liczby nieparzystej, dlatego że nie będziemy co prawda robić żadnego ściągacza w tym sweterku, ale przeznaczyłam takie jedno oczko, żeby zawsze tutaj zrobić oczko ścisłe. I dzięki temu ten sweterek będzie się delikatnie ku dołowi zwężał w taką delikatną, lekką bombkę, więc jeżeli nie chcecie tego efektu, to zróbcie parzystą ilość. Ja zrobię sobie tylko kilka. Powiedzmy, że 7. I teraz zaczynamy od półsłupka, bo będziemy pracować na zmianę półsłupkami i słupkami. To jedno oczko zostawiam i wbijam się w kolejne, robiąc pierwszy półsłupek. W kolejnym oczku zrobię słupek. W kolejnym oczku półsłupek. W kolejnym oczku słupek. I w kolejnym oczku półsłupek. I tutaj zobaczcie, zostało mi jedno oczko i właśnie w tym oczku robię oczko ścisłe. I robię oczko łańcuszka, przechodzę do kolejnego rzędu i w tym pierwszym oczku znowu robię oczko ścisłe, ale tym razem w tylnią pętelkę. I od razu zaznaczę sobie to oczko markerem, żeby ono mi się tutaj nie zgubiło. I pracuję dalej. Robię w kolejnym oczku półsłupek,
kolejnym oczku słupek, w kolejnym półsłupek, w kolejnym słupek i kończę półsłupkiem. Robię oczko łańcuszka, przechodzę do rzędu trzeciego i tutaj znów zaczynam półsłupkiem. W kolejnym oczku robię słupek. Tutaj mam jeszcze jedno oczko, żeby zrobić półsłupek. I teraz ściągam ten marker i robię tutaj w tylnym oczku oczko ścisłe. I znowu oczko łańcuszka, kolejny rząd i te pierwsze oczko, tylnia pętelka i oczko ścisłe. I zaznaczam je markerem i robię cały czas to samo. Zaczynam sobie półsłupkiem i lecę dalej, aż skończę półsłupkiem. I w ten sposób przerobiłam 26 rzędów. Więc kiedy przerobicie swoje rzędy, to pokażę Wam, co robimy dalej. No i jestem na końcu rzędu 26 i wypuszczę teraz 9 oczek łańcuszka i zacznę już robić moją część z golfem. Jeżeli chcecie zrobić golf do wywijania, to zróbcie większą ilość oczek, byle tylko była nieparzysta. I teraz zrobię jeszcze 25 rzędów, czyli będę przerabiać do rzędu 51. I ten łańcuszek tutaj możecie sobie przerobić w taki sposób, wbijając się tutaj w te oczka, tak, albo sobie delikatnie ten łańcuszek odwrócić i wbijać się w tą pętelkę, która idzie tu po środku i ja właśnie tak zrobię. I zaczynam półsłupkiem. I tak, tu robię półsłupek, tutaj mam słupek i tu już się tak jakby łączę z moją robótką, więc wbijam się tutaj w to oczko i robię półsłupek. I kontynuuję dalej, robiąc to samo. I tak jak mówię, 25 rzędów, chyba że coś modyfikowaliście. I później pokażę Wam, co robimy dalej. Moje rzędy są już zrobione, mam golf i co robimy dalej? Licząc od dołu, zaznaczyłam sobie 54 oczko. I teraz, kiedy będę robić kolejne rzędy, to będę robić je tylko i wyłącznie do tego markera. To znaczy oczywiście przerobię jeszcze to oczko, które jest zaznaczone markerem i będę sobie pracować dalej i będę tutaj już formować moje drugie ramię. I zrobię tych rzędów jeszcze 26 i skończę na rzędzie 77. Zaczęliśmy od 55 oczek, tak? Czyli zrobiliśmy tak jakby 54 plus to jedno, żeby przejść do kolejnego rzędu. I dlatego właśnie odliczyłam od dołu 54 oczka i zaznaczyłam to 54 markerem. I teraz spokojnie robicie sobie to do samego końca, robicie od razu drugi panel i będziemy przechodzić do zszywania ramion, do zszywania boków i do robienia rękawów. Oba panele gotowe i teraz pooglądajcie je z każdej strony, wybierzcie, która strona ma być tą prawą, która lewą. Ta prawa strona jest teraz w środku, bo będziemy zszywać na lewej stronie.
Zszywamy dokładnie tym samym szydełkiem, którym pracowaliśmy. Co ja tutaj zrobiłam, to markerami zaznaczyłam każde pierwsze z brzegu oczko tutaj, dlatego że później jak będę robić rękaw, to będzie mi troszeczkę łatwiej znaleźć te oczka. I teraz tak, bierzemy włóczkę, robimy sobie pętelkę. I teraz wbijamy się właśnie w to pierwsze oczko tutaj, w to pierwsze oczko po drugiej stronie. Przeciągamy naszą pętelkę i robimy oczko. Ja teraz będę zszywać torami oczkami ścisłymi, ale jeżeli macie ochotę zrobić to w inny sposób, to zróbcie tak, żeby wygodnie Wam się pracowało. I pętelka po pętelce zszywamy. Zabieramy się już za rękawy, które wypuścimy bezpośrednio z robótki. Zszyłam już ten bok, odliczyłam sobie 29 oczko od dołu, zaznaczyłam to 29 markerem i zszywałam do oczka 28. Mam tutaj jakieś 23-24 cm na rękaw. I teraz przybliżę kamerę i pokażę Wam, co będziemy robić. I tutaj na końcu, po zszyciu tego boku, zrobiłam oczko łańcuszka, przeciągnęłam włóczkę tak, żeby już tutaj się nic nie popruło, a później z powrotem tą włóczkę połączyłam z motkiem. Dzięki temu będzie trochę mniej nitek tutaj do pochowania. I tak, będziemy robić ten rękaw ściegiem cytrynowym, tak jak robiliśmy cały sweter i tylko musicie się skupić przy tym początku. Zobaczcie, tutaj mam te oczka zaznaczone markerem, a tutaj są jeszcze te oczka, w których ja kończyłam zszywanie. I wbijam się właśnie w te oczka, przeciągam włóczkę i robię oczko. Wbijam się jeszcze raz w dokładnie te same oczka i robię półsłupek. Zaznaczam to oczko, które mi tutaj powstało, markerem i teraz ściągam ten marker i robię słupek. W kolejnym robię półsłupek, czyli po prostu robię ściegiem cytrynowym. I zróbcie tak całe okrążenie i zaraz jak to przerobię, to wrócę i pokażę Wam, co będziemy robić. I tutaj mam to oczko zaznaczone markerem i tutaj robię półsłupek. I robię teraz oczko łańcuszka, odwracam robótkę i będę kolejny rząd robić właśnie w taki sposób. Jeżeli wolicie robić rękawy w okrążeniach, czyli w taki sposób, że od razu się łączyć z każdym kolejnym rzędem, to możecie tak zrobić oczywiście. Ja chcę Wam pokazać taką metodę. Tutaj co prawda będziemy musieli później na końcu sobie zszyć ten bok, ale chcę Wam pokazać ten sposób, dlatego że nie każdy lubi tą metodę w okrążeniach, bo tam czasami wychodzi krzywo ten szef. No nie zawsze to po prostu się każdemu sprawdza, więc pokażę Wam tym razem właśnie taki sposób. I tak, ja łącznie zrobiłam 35 rzędów, ale spokojnie sobie ten sweterek już przymierzajcie. Zobaczcie, ile Wy potrzebujecie zrobić. Być może chcecie zrobić w ogóle rękawy 3/4. No to już sobie zdecydujcie i zróbcie te rękawy teraz właśnie w taki sposób. I tutaj jak dojdę sobie do markera, no to tutaj mi wyjdzie półsłupek, zrobię oczko łańcuszka i znowu sobie odwrócę robótkę i w taki sposób będę każdy kolejny rząd przerabiać. No i teraz pozostaje nam jedynie zszyć tutaj dół tego rękawa. Po drugiej stronie to już jest gotowe i szef wygląda tak.
Sweterek jest gotowy i z resztki włóczki, która mi została, zrobiłam jeszcze takie 2 okrążenia półsłupków przy golfie, obrobiłam rękawy, no i to tyle. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Na dzisiaj to jest już wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.